Witam Was serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo spotykamy się w nieco krótszym odcinku. Pomyślałem jednak, że lepiej przez kilka minut opowiedzieć Wam o naprawdę fascynującym temacie, niż odpuścić nasze poniedziałkowe spotkanie. A temat jest taki, że jestem pewien, iż wielu z Was przypomni sobie własnego psa. Zanim zaczniemy, mam jeszcze jedną małą prośbę. Jeżeli lubicie Kundel Podcast i chcecie, żebym mógł docierać do kolejnych miłośników zwierząt, zostawcie proszę łapkę w górę. To naprawdę pomaga. A jeśli po wysłuchaniu odcinka będziecie mieli ochotę, napiszcie kilka słów w komentarzu. Bardzo lubię je czytać i często to właśnie Wasze historie inspirują kolejne odcinki. Wiecie, co najbardziej mnie fascynuje? To, że psy nie tylko obserwują nasze zachowanie, one również zapamiętują. I to znacznie lepiej, niż wielu z nas mogłoby przypuszczać. Japońscy naukowcy przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment. Przed psem ustawiono 2 pojemniki. W jednym znajdował się smakołyk, drugi był pusty. Za pierwszym razem człowiek wskazał właściwy pojemnik. Pies podszedł i znalazł nagrodę. Za drugim razem ta sama osoba wskazała pusty pojemnik. Pies zaufał, ale niczego tam nie było. I teraz najciekawsze. W trzeciej próbie człowiek znowu wskazał właściwy pojemnik. Można by pomyśleć, że pies pobiegnie po smakołyk, a jednak wiele psów nie poszło. Dlaczego? Bo zapamiętały, że ta osoba chwilę wcześniej okazała się niewiarygodna. To pokazuje, że psy potrafią budować coś w rodzaju zaufania. Nie bezgranicznego, tylko opartego na doświadczeniu. Zresztą, czy my nie robimy podobnie? Jeżeli ktoś raz nas oszuka, następnym razem dużo ostrożniej podchodzimy do jego słów. Psy również uczą się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. To prowadzi do jeszcze jednego ciekawego pytania. Dlaczego czasami pies od razu nie ufa komuś, kogo widzi pierwszy raz? Czy naprawdę wyczuwa, że ma przed sobą złą osobę? Niekoniecznie. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że zauważa drobiazgi, których my zwyczajnie nie rejestrujemy. Sposób poruszania się, napięcie mięśni, ton głosu, zapach związany ze stresem, a nawet nasze własne emocje. Pamiętajmy, że psi nos jest niewiarygodnie czuły. Szacuje się, że zmysł węchu psa jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy razy bardziej czuły niż nasz. To oznacza, że pies może wyczuwać zmiany zachodzące w naszym organizmie, zanim sami świadomie je zauważymy. Jeżeli czujemy niepokój, nasze ciało zaczyna wydzielać inne substancje zapachowe. Dla człowieka są one praktycznie niewyczuwalne. Dla psa mogą być bardzo wyraźnym sygnałem. Dlatego czasami wydaje nam się, że pies ostrzega nas przed kimś, a być może w rzeczywistości reaguje na nasze własne emocje, których nawet jeszcze nie zdążyliśmy sobie uświadomić. I właśnie to sprawia, że psy są tak niezwykłymi obserwatorami. Jest jeszcze jedna umiejętność psów, o której mówi się zdecydowanie za rzadko. One doskonale czytają nasze twarze. Brzmi trochę nieprawdopodobnie. A jednak naukowcy udowodnili, że psy potrafią odróżnić radosny wyraz twarzy od gniewnego. W jednym z badań pokazywano psom zdjęcia ludzi. Jedni się uśmiechali, inni wyglądali na zdenerwowanych lub złych. Po pewnym czasie psy zaczęły bez problemu rozpoznawać te emocje nawet u zupełnie nieznanych osób. To oznacza, że nie zapamiętywały konkretnej twarzy. Uczyły się odczytywać emocje. Ale twarz to dopiero początek. Psy zwracają ogromną uwagę na naszą mowę ciała. Jeżeli ktoś mówi spokojnym głosem, ale jego ciało jest spięte, ruchy nerwowe, a postawa nienaturalna, pies często zauważy tę niespójność szybciej niż człowiek. To dlatego niektóre psy od razu stają się czujne przy osobach zdenerwowanych albo bardzo zestresowanych. Nie dlatego, że wiedzą, kim ta osoba jest. Po prostu odbierają sygnały, których my często nie zauważamy. To właśnie z tego powodu warto pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli wasz pies nie przepada za jakimś człowiekiem, nie oznacza to automatycznie, że ten człowiek jest zły. Pies może reagować na zapach, sposób poruszania się,
wcześniejsze doświadczenia albo nawet na wasze własne emocje. Dlatego zawsze warto zachować zdrowy rozsądek. Psią intuicję dobrze jest szanować, ale nie warto traktować jej jak nieomylnego wyroku. Za to istnieją sytuacje, w których psi nos potrafi naprawdę zadziwić. Niektóre psy są szkolone do wykrywania bardzo poważnych chorób. Potrafią wyczuwać zmiany zapachowe związane z niektórymi nowotworami. Inne ostrzegają swoich opiekunów przed niebezpiecznym spadkiem poziomu cukru we krwi. Są również psy, które potrafią zasygnalizować zbliżający się napad padaczki. To nie magia. To niezwykła czułość psiego nosa i tysiące godzin pracy naukowców oraz trenerów, którzy nauczyli się wykorzystywać ten niesamowity dar. I właśnie dlatego psy od lat pomagają ratować ludzkie zdrowie, a czasem nawet życie. Na koniec chciałbym zostawić was z jedną myślą. Bardzo często słyszymy zdanie: mój pies nigdy się nie myli. Brzmi pięknie, ale nauka podpowiada nam coś nieco bardziej złożonego. Psy nie oceniają ludzi tak, jak robią to ludzie. Nie zastanawiają się, kto jest dobry, a kto zły. One obserwują, zapamiętują, porównują doświadczenia, odczytują zapachy, emocje i mowę ciała z niezwykłą dokładnością. I właśnie dlatego czasami odnosimy wrażenie, że wiedzą o kimś więcej niż my. Czy warto więc zauważyć psiej intuicji? Moim zdaniem warto jej wysłuchać, ale jednocześnie warto zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli pies nagle zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle, nie ignorujmy tego. Może zauważył coś, czego jeszcze nie dostrzegliśmy. Może wyczuł nasz stres. Może zareagował na czyjeś zachowanie. A może po prostu miał gorszy dzień. Jedno jest jednak pewne. Im więcej dowiadujemy się o psach, tym bardziej przekonujemy się, jak niezwykłymi są to zwierzętami. Ich świat jest pełen zapachów, subtelnych gestów i sygnałów, których my najczęściej nawet nie zauważamy. A mimo to od tysięcy lat żyją obok nas i wciąż potrafią nas czymś zaskoczyć. Jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń. Czy wasz pies kiedyś od razu nie polubił jakiejś osoby? A może wręcz przeciwnie, zaufał komuś od pierwszego spotkania i okazało się, że miał rację? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Z przyjemnością przeczytam wasze historie. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeżeli ten odcinek był dla was ciekawy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie Kundel Podcast i udostępnijcie go innym miłośnikom zwierząt. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pogłaszczcie dziś swojego psa ode mnie. Do usłyszenia.